Witamy. Adam Marszylewski, Paweł Pniewski. Krótka historia Dzisiaj będzie o Forcie pierwszym. O Forcie pierwszym. Ale no jak to Fort pierwszy? Poznaliśmy się tutaj, tak? 5 lat temu? 8 lat temu? Nie. 2. Właśnie. No, 2,5. No właśnie, a wychodzi na to, że ja się tu pojawiłem troszeczkę wcześniej niż Adam, a czuję się, jakbym pierwszego go dopiero poznał tutaj, a dopiero całą ekipę. A wychodzi, że jednak jest krócej, a wiedzę ma ogromną. 5 razy większą niż ja. Nie mów takich rzeczy. No nie, no zaraz się przekonacie, słuchajcie, o Forcie. Tak, no poznaliśmy się tutaj z Pawłem. Ja przyszedłem tutaj na kurs przewodnika i już byłem przewodnikiem po Forcie czwartym i po Toruniu. Jeszcze chciałem tutaj zrobić tutaj uprawnienia. No i zacząłem robić, przychodziłem, uczyłem się. No jak się uczyłem, no to spotykałem tu różnych ludzi, między innymi właśnie Pawła, dowiedziałem się, że jest łucznikiem, że strzela z łuku. Ja, że mam taką niepokojącą urodę, taką azjatycką, Tatara, no to od razu mnie wziął. Mongolską. Tak, od razu mnie wziął, mówi, musi strzelać z łuku. Z łuku faktycznie strzelać, no nie za bardzo potrafię. Ale próbowaliśmy. Nie o tym. Fort, Adam, Fort. Tak. Na Fort, a tak to jestem przewodnikiem. No co, słuchajcie, jeżeli chodzi o Fort pierwszy, to serdecznie wszystkich zapraszam tutaj na wycieczkę, bo tu jest kawał dobrej, naprawdę wspaniałej historii. Jeżeli chodzi o całą naszą twierdzę Toruń, to po 1815 roku, wtedy odbył się kongres wiedeński, tak zwany tęczący kongres. Tam uformowano nowe granice Europy. No i tak wyszło, że granica między Prusami a Rosją przebiegała na Tążynie oraz na rzece Drwęcy. Drwęca, która jest około mniej więcej stąd z 2 km. Niedaleko. Samochodem 5 minut. Samochodem 5 minut, jak nie ma korku. No i Toruń musiał się bardzo mocno ufortyfikować, bo był miastem przygranicznym, a po drugie w Toruniu powstał most w 1873 roku, most dla kolei żelaznej. I w tamtych czasach, ażeby przeprawić się koleją przez Wisłę, można było to zrobić tylko w 2 miejscach. Raz w Dirszał, czyli dzisiejszym Tczewie, tam można było przejechać przez Wisłę pociągiem w 1857 roku już, a drugi był właśnie u nas w Toruniu. No i mamy most, mamy granicę, bardzo ważne miasto jesteśmy, więc się fortyfikujemy. I dookoła Torunia tworzy się pierścień 15 fortów i jeden z nich to Fort pierwszy. Fort pierwszy dostał imię samego cesarza Wilhelma I. I to nie było tak, że można było nazwać każdy jakikolwiek obiekt imieniem cesarza, to musiało być coś. I to było coś, bo to jest fort pancerny. Taki fort pancerny jak tutaj możecie zobaczyć w Alzacji Lotaryngii, ponieważ to jest jedyny fort pancerny, który strzegł granicy wschodniej Prus. I nasz fort pierwszy powstawał od 1888 roku, właśnie tutaj, gdzie jesteśmy. Natomiast jak taki fort się bronił? Przede wszystkim dookoła całego fortu wybudowano kratę forteczną. Jak ona wyglądała? Podejdźmy sobie tutaj. To jest taka krata, gdzie możemy zauważyć, że pewne końce są przekrzywione. Dlaczego? Dlatego, że one posiadają takie wypustki. I kiedy wróg chciałby nacierać na nasz fort, złapałby się za tutaj te przekrzywione pręty i podciągnął się swoim ciężarem ciała, no to co się działo? No to się działo, że całą skórę zdarł sobie z rąk. To robiono w 1888 roku. W tej chwili mamy 2022. Kiedy ja dotykam tego teraz i przeciągam rękę, cały czas mogę sobie zrobić niezłą krzywdę. Więc pomyślmy sobie, jakie to było ostre kiedyś. No więc jeżeli zaczynamy wycieczkę tutaj na Forcie pierwszym, to zawsze zaczynamy przed głównym wejściem. I tam mamy kaponierę szyjową. Szyjową dlatego, bo to jest część szyjowa. Każdy fort ma czoło i szyję, tak jak człowiek. Ma czoło i szyję. I co jest bardziej wysunięte, Paweł? Czoło czy szyja? No czoło. Czoło jest bardziej wysunięte i w fortyfikacjach czoło jest bardziej narażone na atak frontu wroga. Dokładnie. Szyja jest schowana. I zawsze wejście do fortu jest od szyi. I dlatego kaponiera nazywa się kaponierą szyjową. Kaponiera to jest taki element obrony fosy. Tutaj na Forcie pierwszym mamy taką kaponierę szyjową. Tam mamy 3 otwory strzelnicze, za których żołnierze pruscy ostrzeliwali wroga, który ewentualnie chciał się zbliżyć do naszego fortu. Jeszcze po bokach tej kaponiery, z jednej i z drugiej strony, były 2 dodatkowe otwory, za którymi stały działka rewolwerowe Hodgkinsa Grussona. To były działka rewolwerowe o kalibrze 3,7 cm i
Do obsługi takiego działka trzeba było 2 żołnierzy. Nim się tak kręciło taką korbą, ładowało się, 5 luf miał, no i strzelano do tego wroga, który pojawił się w tej naszej fosie. Coś jak na Dzikim Zachodzie. Coś w tym stylu, tak jak te działka rewolwerowe czasem ci kowboje mają. No Coś można tak to w sumie porównać. Dalej mamy wejście główne i kiedy już jesteśmy w środku w forcie, mamy otwory strzelnicze, z jednej strony 2 otwory strzelnicze, dalej też kolejne 2 zabezpieczały, ażeby ktoś, kto wszedł do naszego fortu, od razu ostrzeliwany. Czy miał jakąś nazwę? Słyszałem, że depresyjne? Depresyjne, tak? Nie? Nie, tego nie słyszałem. No i teraz w tym miejscu, gdzie ja stoję, możemy powiedzieć, że prawie z każdej strony byłbym pod ostrzałem, ponieważ tutaj za moimi plecami znajdują się 2 otwory strzelnicze. Kolejny znajduje się tutaj i jeszcze kolejny tutaj. Jeden jest wyżej, drugi jest niżej, dlatego że były inny kąt ostrzału. I teraz chyba to, co najciekawsze tutaj w forcie. Jak Państwo myślą, czy tutaj znajduje się most? Znajduje się. I to nawet most zwodzony. Zapraszam. Tutaj stoimy na moście zwodzonym, który się otwierał. Tam było około 3,5 metra przepaści, więc jeżeli wróg spadł, no to wiadomo, że się połamał, no albo zabił. Jeżeli się zabił, no to się zabił, jeżeli się połamał, to nie był zdolny do walki. Na dole był otwór strzelniczy i takiego delikwenta dobijano. Natomiast kiedy podniesiono ten most do góry, też można było się bronić. Ponieważ tutaj na tym moście są takie 2 otwory. Na większości fortów w Toruniu są 4, ponieważ tam są szersze wejścia. Tutaj na forcie pierwszym mamy węższe, więc są tylko 2 i to wygląda tak. Drugi znajduje się tutaj. Otwiera się go tak samo. Kiedy podnosimy to do góry, tam wkładano lufę karabinu i strzelano. No dobrze, strzelano na ślepo, tak? Więc kogo trafiono? Ale jeżeli strzelano na ślepo, atakuje nas armia wroga, to na pewno kogoś trafimy, bo nie atakuje nas 1, 2, 4 wrogów, tylko większa ilość. Kiedy most był w takiej pozycji, jak jest teraz, zamykano i nawet tego nie widać. Natomiast tu mamy taki bardzo ważny kamień. To jest kamień z datą, kiedy ten fort zaczęto robić, 1888 rok. Fort budowano aż do 1892 roku, później jeszcze 2 lata przerabiano, ale skupmy się na tej dacie. To jest ważna data dla nas, tutaj dla naszego fortu, no bo zaczęto budować ten fort, ale także i bardzo ważna data dla wszystkich Prusaków, dla wszystkich Niemców. Dlaczego? Bo właśnie w 1888 roku to jest tak zwany rok 3 cesarzy, kiedy cesarstwem niemieckim rządził Wilhelm I, Fryderyk III oraz Wilhelm II. Natomiast dalej przechodząc, wejdziemy sobie na takie schody i dalej będziemy zmierzać do potęgi głównej, czyli takiego głównego korytarza w fortyfikacji. No i teraz pytanie odwieczne, co się za tym kryje? Czy tam coś jest? Otóż, kiedy projektowano ten fort, pierwotnie tutaj miała znajdować się prochownia. Miała znajdować się miejsce, gdzie trzymano mnóstwo beczek z prochem czarnym, ale w czasie budowy Prusacy stwierdzili, że jest to zbyt niebezpieczne, no bo niedaleko mamy wejście do fortu i gdyby ten wróg ewentualnie ten kawałek przeszedł, rzucił tam by granat czy coś, co zagrażałoby tutaj naszemu fortowi, no to co? No to fort raz zostałby wysadzony w powietrze, a 2 no nie byłoby zabawy, fort zostałby zdobyty. Dlatego Prusacy przemyśleli, że już podczas budowy tą prochownię trzeba gdzie indziej ulokować. I tak też zrobiono. Prochownia jest kawałek dalej, stąd bardziej w głębi fortu. My sobie tam dzisiaj pójdziemy, tak więc zobaczymy, gdzie ona się znajduje dzisiaj. No i znajdujemy się dalej w tej potęgi głównej, czyli tym głównym korytarzu. Spójrzmy, jaki on jest szeroki. On jest bardzo szeroki, no i bardzo długi. Tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, od lat 60. do lat 90. istniała centralna piwnica win importowanych, robiono tu mnóstwo wina. Mamy dalej następnie salę
pamięci winiarni, tak jak tutaj na Forcie Pierwszym to nazywają, załoga Fortu Pierwszego nazywa to salą pamięci winiarni, dlatego że mamy tam mnóstwo butelek znalezionych tutaj na Forcie, mamy mnóstwo etykiet, jakie tu wina się produkowało, protokoły przemiaru nalewu, a także i zdjęcia, jak to wszystko kiedyś wyglądało. Jakieś pełne do picia? Coś można posmakować z tamtych czasów? Są 3 pełne butelki i pamiętam, to jest też taka fajna historia z tą jedną butelką, że gdy skończyłem kurs tutaj na Forcie, to Janek powiedział mi tak: jak oprowadzisz 10 wycieczek, to będziesz mógł spróbować tego wina. Bo on myślał, że ja tam pewno przyszedłem, zrobiłem kurs i już mnie więcej nie zobaczy. Przyszedłem do niego po tygodniu, on mówi: nie, żartowałem, słuchaj, musisz 100 wycieczek oprowadzić. Nie wiedział, że jestem takim przewodnikiem na pełen etat i po 2 miesiącach do niego przyszedłem. Po 2 czy 3 miesiącach, już nie pamiętam, ale jakoś dosyć krótko, bo intensywne. Bardzo intensywnie oprowadzałem. Musiało ci bardzo chcieć się napić tego winka. On wtedy oszalał. On oszalał i 3. raz zmienił decyzję i powiedział, jak oprowadzić 10 000 wycieczek. Ja mówię: człowieku, ja tego nie będę liczył. W naszym forcie mamy etykiety, a także i chyba najcenniejszy tutaj dokument. Dokument protokół przemiaru nalewu. Mamy tutaj nawet datę, 29 września 1986. A także jak to wszystko wyglądało. Tutaj obok mamy salę, w której są stare zdjęcia, fotografie, jak wyglądała praca w takiej centralnej piwnicy win importowanych. Nawet jeżeli spojrzymy, na jaką skalę produkowano tu wino, mamy pewne statystyki. Otóż w 1957 roku wyjechało z tego zakładu 89 000 butelek. W 1958 916 000 butelek. W 1959 roku 2 184 000 butelek. Natomiast w 1962 roku padł rekord. Z tego zakładu wyjechało 4 700 000 butelek. Możemy zobaczyć, jaka to była skala. Ale nie tylko ogółem butelki, nie tylko pełne butelki, ale też macie zdjęcia. Tak. Ciekawe historie. Jest ciekawa historia. Tutaj naprawdę bardzo dużo rzeczy ciekawych się działo, jeżeli chodzi o winiarnię. Kiedy tutaj była winiarnia, mnóstwo butelek stąd wyjeżdżało. To było wino importowane. Je importowali do... Dobry polski produkt. Tak, importowano je do Czechosłowacji, do Jugosławii, do Związku Radzieckiego, do NRD. Taka ciekawostka, jak kradli kiedyś wino. Może Państwo kojarzą, i Ty może, Paweł, kojarzysz, zespół ABBA. No jak? No lata 70. ABBA. I oni mieli takie dzwony spodnie. To rozmawiałem kiedyś z jednym panem, jak te wino wynosili. Jak ktoś był już ogarnięty, to w jednej nogawce mógł wynieść nawet 2 butelki. Teraz znajdujemy się w najdłuższym korytarzu w całej twierdzy Toruń. To jest korytarz oczywiście w części koszarowej. Tutaj znajdowały się wszędzie koszary. W tej chwili te wszystkie pomieszczenia, gdzie dawniej mieszkali żołnierze, wynajmują różnego rodzaju stowarzyszenia, właśnie między innymi łucznicy, a także gry RPG i jeszcze inne ciekawe rzeczy. Mamy też modelarnię. Natomiast my przejdziemy sobie do tego, co jest ważne. No bo jeżeli żołnierze zamykani są na takim forcie, no i muszą sami się tu utrzymać, muszą sami przeżyć, czasami nawet i to 3 miesiące trwało, no to co tu jest potrzebne do życia? Po pierwsze, woda. No jeżeli jest woda, to muszą być studnie. Tutaj znajdowała się jedna z takich studni. Studnia, z której wydobywano wodę. Teraz jak to wszystko wyglądało? Czy wodę można było pobierać, kiedy się tylko chciało? Otóż nie. Żeby zabrać stąd wiadro wody, trzeba było mieć pozwolenie komendanta. No komendant, wiadomo, nie każdemu te pozwolenie dawał. No i takiej studni też zawsze musiał bronić oficer bądź podoficer. Warta była 24 godziny na dobę. Dlaczego? Otóż dlatego, że studnie bardzo łatwo zatruć. Może być sabotaż, może ktoś być niezrównoważony. Żołnierz może dostać list od dziewczyny, że dziewczyna jest w ciąży, a na następnej stronie jest napisane, że on nie będzie ojcem, może się załamać i stwierdzić, że zatruje siebie, a przy okazji wszystkich. Więc takiej studni musi bronić oficer. I tutaj stał taki żołnierz, który tej studni bronił, który pilnował jej, ażeby nikt tutaj niepowołany nie wszedł
i nie zabrał wody. Jak jest głęboko teraz? Chodźcie, zobaczymy. Myślę, że nikt wpaść by tam nie chciał. Jest woda. Jeżeli ktoś jest fanem filmów, szczególnie polskich, starych, dobrych filmów, to miejsce na pewno rozpoznaje. Tutaj kręcono słynny film Prawo i Pięść. Tu właśnie na tych legarach stały przeogromne beczki. Co się stało na filmie? Nie chcę spoilerować dla tych, którzy nie obejrzeli, natomiast bardzo polecam film Prawo i Pięść. Natomiast kiedy tutaj odbywały się wycieczki, kiedy istniała winiarnia, to każdy z tych, który tu przybył na tą wycieczkę, bo były różnego rodzaju delegacje, z tych przeogromnych beczek mógł sobie nalać troszeczkę wina i się nim raczyć. Mogą teraz jedynie Państwo sobie wyobrazić, jakie te wycieczki musiały być wesołe po tej trasie. Natomiast, żeby nam nie było tak smutno, wejdziemy do tego pomieszczenia, o którym na początku naszego spotkania mówiłem, czyli oczywiście prochowni. Jaki był system w prochowni, to jest majstersztyk. Jeżeli chodzi o prochownię, to jest bardzo ważne pomieszczenie, w którym przechowywano beczki z prochem. Każda beczka była smołowana, dlatego żeby... Proch czarny ma to do tego, że jeżeli dostanie troszeczkę wilgoci, jest do niczego. Dlatego te beczki smołowano. I kiedy dostano rozkaz, ażeby taką jedną beczkę wyciągnąć z tej prochowni, no bo trzeba było zrobić jakieś tam pociski i zużyto przykładowo 1/4 tej beczki, no to zostaje 3/4, tak? No więc, no co, na chłopski rozum, co, wkładamy z powrotem beczkę? Otóż Prusacy nie. Trzeba było ten proch wysypać, ponieważ raz otwarta beczka dostaje już wilgoci, no i proch może być nie do użycia. Do prochowni... No właśnie, ale jak tam się wchodziło, jak miałeś lampę naftową, ale nie możesz wejść do prochowni, bo jest proch. Powoli. Idę pierwszy. Wchodzić mógł tam żołnierz tylko wyznaczony. Oczywiście musiał zbierać specjalnie chodaki na buty, takie, żeby... Buty wojskowe mają to do tego, że są podkute i żeby nie było żadnej iskry, ubierał takie chodaki. I najczęściej to był laborant, który elaborował ten proch, robił z niego pociski. Natomiast jak wchodzono? No tutaj w forcie pierwszym mamy taką prochownię, taka podobna do niej znajduje się właśnie też i na forcie 11. Był korytarz obwodowy. Wchodziło się do tej prochowni takim korytarzem, który był dookoła niej i na końcu były 2 okna za bardzo grubym szkłem. Tam żołnierz kładł lampę naftową w jednym i w drugim oknie, no i wszystko przepięknie oświetlało. Jeżeli ta lampa naftowa się zbiła, wylała się ta nafta, cokolwiek złego się z nią stało, to stało się to tam, z zewnątrz, a nie w środku, gdzie mamy proch. I było bezpiecznie. I niesamowity taki wąski korytarz, który był dookoła tej naszej prochowni. Coś niesamowitego. Tunel, który ciągnie się przez całą długość tej naszej prochowni, dochodził do końca. Tutaj wyobraźmy sobie, że ten żołnierz idzie z tymi 2 lampami naftowymi, cały czas przechodzi, jest bezpieczny, bo jeżeli cokolwiek złego się stanie z tymi lampami, ona się stłucze, zbije, wyleje, cokolwiek złego, to dzieje się to tu, a nie tam. My jesteśmy bezpieczni, bo cały ten proch jest za tym bardzo grubym murem. I teraz ten żołnierz idzie z tymi 2 lampami, przechodzi tu, wchodzi tu dalej, no i stawia tu jedną lampę, tu drugą i mamy wszystko przepięknie oświetlone. Stanowisko obserwacyjne, pancerne stanowisko obserwacyjne PBST-87. Tutaj mamy takie 2 stanowiska. Ogólnie stanowisk takich dla całego Cesarstwa Niemieckiego wyprodukowano tylko 28. Na taki przeogromny, wielki kraj 28. Z tych 28 Toruń dostał ich aż 6. Fort I posiada aż 2 te stanowiska. Dalej Fort II, Fort IV, Fort V i po lewej stronie Wisły na Rudaku Fort 15. I takie stanowisko ważyło 55,5 tony, dokładnie 55,6 tony. Bardzo dużo. Jak oni to przywieźli? No, to przywoziono w częściach i składano tutaj na miejscu. Natomiast te stanowisko kosztowało jedno, nie 2, nie 3, nie 5, tylko jedno kosztowało tyle, ile wybudowanie kościoła świętego Szczepana w Toruniu.
piękny kościół, naprawdę polecam. Jak Państwo by chcieli sobie zobaczyć, to można wygooglać Kościół Świętego Szczepana. To nie jest kościół katolicki, to jest kościół ewangelicko-augsburski. Cudowny, piękny kościół. Odwiedzić Toruń i poprosić Adama, Tak. żeby pokazał. Tym bardziej, że jest on niedaleko Muzeum Twierdzy Toruń, do którego serdecznie zapraszam, gdzie warto naprawdę zobaczyć, jak to wygląda wszystko w muzeum. Uwielbiam tam oprowadzać, ponieważ często jest tak, że gdy jestem w tym muzeum z moimi wycieczkami, a byłem już z nimi na forcie, to nie mówią, a rzeczywiście to tak wyglądało, tak, nie mogliśmy sobie tego wyobrazić, czy jakoś trudniej nam było wyobrazić, a tu wszystko jest opisane. Muzeum Twierdzy Toruń świetną robotę robi, jeżeli chodzi o to, jak jest wyposażone. To jest jedno z moich ulubionych muzeum, po których uwielbiam oprowadzać. No i ci żołnierze, którzy siedzieli w środku tego stanowiska, tam wchodzili po tej drabince do góry, obserwowali, kierowali całą artylerią, wieżami haubicznymi tutaj na forcie pierwszym, no i strzelano tam, gdzie oni chcieli. Bardzo ważne stanowisko. Jak wygląda wyżej? Chodźcie, zobaczymy. Tak więc jesteśmy pod tym stanowiskiem. One było umieszczone na takich specjalnych dużych dębowych belkach. Tutaj ostała się do naszych czasów. Z drugiej strony niestety nic już nie zostało. Natomiast tutaj były nawet i zasuwy, gdzie żołnierz mógł tutaj zasunąć to, żeby nie było żadnego zagrożenia. Co on widział? No w tej chwili co można zobaczyć przez te otwory? Można zobaczyć drzewa. Ale czy tak było zawsze? No cóż nie. Kiedy w XIX wieku ten fort był wybudowany, nie mogło być żadnych drzew, żadnych budynków w bliskości fortu i gdybyśmy przenieśli się w czasie, hipotetycznie oczywiście, i znaleźlibyśmy się tutaj po 1888 roku, kiedy ten fort tutaj już stał, zobaczylibyśmy Dolinę Drwęcy. Czyli co? Czyli granicę, bo granica między Cesarstwem Niemieckim a Rosją znajdowała się tutaj na Drwęcy, czyli widzimy wroga. Widzimy, gdzie on się znajduje. I właśnie ci nasi żołnierze mogą stąd kierować całą artylerią, gdzie mamy dokładnie oddać strzał. Było jeszcze stanowisko WT-90. To było stanowisko obserwacyjne piechoty. To było stanowisko, do którego żołnierz wchodził po takiej drabince na wysokość około 6 metrów, siadał na takie małe siedzisko i mógł kręcić się 360 stopni dookoła. Były takie dwa otwory, jeden mniejszy, drugi większy. I on przez te otwory absolutnie nie strzelał. Nie strzelał, bo dużo ludzi myśli, on pewno strzelał. Nie strzelał. Punkt obserwacyjny. On tam obserwował, dokładnie, tak jak Paweł mówi, on tam sobie siedział w środku i obserwował, czy nie zbliża się wróg. Mamy tutaj stanowisko WT-90 na tym forcie, też podczas wycieczki to pokazujemy jak najbardziej. Bardzo ciekawe. No i teraz znajdujemy się właśnie pod tym stanowiskiem WT-90, stanowiskiem obserwacyjnym piechoty. Tutaj za moimi plecami powinna znajdować się drabinka. Po takiej drabince żołnierz chodził do góry i na takim małym kółeczku, jak tam u góry widzimy, na takim siedzisku siedział i obserwował, kręcił się 360 stopni dookoła, jak chciał, mógł sobie to ustawić i obserwował, że nie zbliża się wróg. No jeżeli taki żołnierz by spadł, no to też tutaj była taka stalowa siatka, na którą on spadał, no bo spaść z takiej wysokości skończyłoby się to śmiercią. Natomiast gdy wpadał w taką stalową siatkę, no to można tego żołnierza było podmienić. To był bardzo ważny punkt obserwacyjny na forcie. To jest niesamowity fort, z niesamowitą historią i z 4 wieżami haubicy HPT-90. Z niesamowitymi wieżami. Olbrzym. Można tak powiedzieć, olbrzym. Paweł nieraz z nich strzelał, znaczy się nie strzelał jako do wroga, tak jak kiedyś to robili, bo teraz jest to niemożliwe, ale strzelał z łuku z nich. Tak więc też niesamowite wrażenie one robią. Kiedy tutaj przyjdziecie, zobaczycie je, jakie to były niesamowite konstrukcje. I to właśnie też między innymi dzięki tym wieżom haubicy tutaj Rosjanie nie zaatakowali podczas I wojny światowej naszego Torunia. Bali się? Bali się. Twierdza Toruń była, chociaż już przestarzałą twierdzą, bo to wszystko było na rok czarny, ale budziła respekt i wiadomo, z czym to się je. I Rosjanie nas nie zaatakowali. A ten fort pierwszy, no, tak jak już wspomniałem, jest jedynym w swoim rodzaju.
Coś takiego naprawdę rzadko można zobaczyć. Taki pocisk ważył około 80 kg, więc bardzo, bardzo dużo. One były z dolnej części transportowane tutaj specjalnymi windami amunicyjnymi i to jest właśnie pozostałość po jednej z nich. Tutaj takie windy są dwie. Możemy zobaczyć, jak jest tam głęboko. A teraz, jak takie cacko obrócić? Jak je ustawić? Otóż tutaj wkładano taki czpień. Stał żołnierz, który kręcił tym. Z drugiej strony mamy to samo i wieża się obracała. Obracała się tam, gdzie trzeba było ją ustawić do strzału. Tutaj mieliśmy z drugiej strony taką specjalną podziałkę. No i ustawialiśmy tak, jak dostaliśmy rozkazy. Jakie to jest przeogromne łańcuchy, jaka to jest potęga. Natomiast co zrobić, żeby ona strzeliła? Ustawiamy oczywiście pod takim kątem, jakie dostajemy rozkazy. Natomiast tu widzimy otwór na lufę. Coś niesamowitego. To jest przeogromna. Tutaj możemy sobie doświadczyć, jak to wygląda. Przeogromna, wielka broń. Niesamowite. Kunszt XIX wieku, który Prusacy tutaj zamontowali i powiedzmy sobie szczerze, to też dzięki właśnie tym haubicom podczas I wojny światowej tu w Toruniu raczej nic się nie działo. Dlaczego? Bo Rosjanie wiedzieli, co mamy. Wiedzieli, jaką mamy broń i że możemy jej użyć. Czy była użyta w czasie boju? Tak, jedyny raz. 2 na 3 sierpnia 1914 roku strzelono, ale trafiono w stodołę. Nie w Rosjan, w kozaków, którzy byli tuż obok, ale nie dlatego, że ci panowie, którzy byli pod PBST, nie potrafili dobrze wycelować. Oni strzelili na pokaz, żeby pokazać, zademonstrować, jak to wygląda. Oddali strzał, strzelili w stodołę, zabito źrebaka i podobno jeszcze 2 świnki. To są wszystkie ofiary całej twierdzy Toruń. Natomiast jak to u góry przesuwano tą lufę wyżej, niżej, to mamy takie koła sternicze. One bardziej przypominają te koła jak na jakimś statku typu Jacka Sparrowa, jak na statku pirackim. No właśnie takie są 2 koła, nimi kręcono i tą lufę podnoszono wyżej bądź niżej, no tak jak trzeba było. Jakie było zapotrzebowanie? Do obsługi tej całej wieży, całej tej kopuły trzeba było aż 12 żołnierzy. Tak więc no, dosyć sporo. Natomiast jeszcze taka fajna ciekawostka, kiedy tutaj trzeba było co ileś strzałów wymienić, setek strzałów, wymienić lufę. Wiadomo, nie jest to takie proste, żeby po takich schodach taką lufę wnieść. Więc co robią Prusacy? Otóż, kiedy żołnierze musieli wchodzić, to wiadomo, wchodzić, schodzić, tutaj musiała być przestrzeń. Oni często też biegali, no ale żeby wymienić taką lufę, nikt nie będzie jej wnosił do góry. Więc co wymyślają? Na momencie rozkładają coś takiego z jednej i z drugiej strony. To jest co kawałeczek i robią tory. I na takich szynach wjeżdża ta nowa lufa armatnia. Starą możemy ją zjechać na dół i mamy tą operację załatwioną bardzo, bardzo szybko. A kiedy już to skończymy, proszę bardzo, ile trzeba? Ściągamy tory, zabezpieczamy i możemy normalnie wchodzić. Niemcy byli tak skrupulatni, że nawet było zabezpieczenie, żeby nic się nie stało.